Dzień dobry, chyba to już w naszym ostatnim vlogu. Słuchajcie, przyjechaliśmy do Cebu i to nasz ostatni dzień. Jutro wylatujemy z Filipin, wracamy do Polski. Oczywiście, jeśli zdjęcie karty pobytu wystarczy, bo kartę pobytu zostawiliśmy w Polsce. Mamy certyfikat małżeństwa i kartę pobytu, zdjęcie karty pobytu, która jest ważna do 2033 roku, wyobraźcie sobie. Dzisiaj był ciężki dzień, bo przez 6 godzin jechaliśmy 200 kilometrów z Negros Oriental Dumaguete do Cebu, a dokładnie Lapu-Lapu. Wynajęliśmy taki pokoik blisko lotniska za 130 zł. Zobaczcie sobie, jak to wygląda. Macie aneks kuchenny. Tutaj są drzwi wejściowe. Łazienkę z prysznicem. Zestaw dla 4 osób. Szczoteczka do zębów, pasta, prawda? I taki salonik mały. Jest internet, chodzi szybko, jest klimatyzacja, jest łóżko dla 4 osób. 2 tutaj i 2 się wyjmuje, wysuwa się spod łóżka. Telewizor, internet, o jak ładnie nas witali. Welcome Mr. Dudkowski and family. No a my teraz idziemy na basen, tak żeby się zrelaksować tego ostatniego dnia. No i jutro o 1:00 się będziemy wymeldowywać. Wrócę z basenu, to spróbuję Wam zrobić podsumowanie tego naszego wyjazdu prawie 2-miesięcznego, prawda? 7 tygodni. Co nam się udało, co nam się nie udało, co jest dobre i tak dalej. Ale widzimy się zaraz. Jeszcze nakręcę Wam, jak tutaj basen wygląda. Naprawdę fajne miejsce. Akurat widok to mamy na jakieś drzewa i na Cebu City. Tam daleko pod słońce. Więc niespecjalny, ale chyba nawet lepszy niż z tamtej strony, bo to są 2 takie budynki obok siebie. A w ogóle możemy sobie wyjść. Chyba muszę zamknąć drzwi z tego, co widzę. Pokażę Wam, jak to wygląda tutaj. Czyli wszyscy wyszliśmy. No dobra. To możemy. Dobra, zamykam drzwi, bo Jerlin już z Lili tam czekają przy windzie. Chciałem, żeby poszli pierwsi, bo Mat jak zwykle jest bardzo, bardzo głośny. No dobra, zamknąłem drzwi i zobaczcie się, budynek ma 7 pięter i na każdym piętrze jest chyba 30 pokoi. Jak ktoś mi powie, że wynajem, kupienie kondo i wynajmowanie to dobry pomysł, to Wam powiem, że nie, bo grubo ponad 60-70% tych mieszkań stoi puste. A jak wejdziecie sobie na Booking, Agodę czy Airbnb, to właśnie w tym miejscu, to jest Armani Grand Residence, macie multum propozycji do wynajmu od 80 zł do 250, prawda? Mieszkanie takie, jak widzieliście, to ma 35 metrów. Więc to nie jest dobry pomysł. Zapraszam do windy. I oczywiście mamy już dosyć, bo nie zdążyliśmy wejść do hotelu, a obsługa i mieszkańcy tego budynku prosili nas, żeby sobie zdjęcia porobić. Już wystarczy tego. Dobrze, że wracamy do Polski. What you say? Iot? No, iot. Poros iot. No, iot. Wiecie, co znaczy iot? To jest część polskiego alfabetu. I to jest bardzo miłe słowo na Filipinach, ale nie mogę tego powiedzieć na YouTube. Dobra, jesteśmy tutaj. A widzicie, bierzecie sobie na Bookingu, kluczyk macie w pokoju, tutaj w skrzynce. Normalnie was rejestrują. No. I zaraz Wam się ukaże basen. Basen wygląda tak. I chyba tam w ogóle jest siłownia. Wygląda to bardzo ładnie. Idziemy przetestować ten basenik. Spokojnie taki basenik ma 25 metrów. Patrzcie się. O. I pokoje do wynajęcia po jednej i po drugiej stronie. I pewnie też do kupienia. To taki polski zwyczaj, prawda? Zostawianie ręczników na leżakach, których się nie używa. Słuchajcie, my dalej jesteśmy na basenie i mają tutaj w ogóle ten budynek za mną jest wykończony, a ten jeszcze jest kończony. Chyba jeszcze się do niego nie wprowadzili. I mają tutaj też siłownię. Trochę boję się, jak skończą te wszystkie budynki, to będzie bardzo, bardzo dużo osób na siłowni i na basenie, bo już teraz jest jeden budynek, a jest 15 osób na basenie. Ale siłownia już coś moim... A to widać, że nówka siłownia. Jeszcze chyba nie otwarta.
Jak myślicie? Zamknięte? Nie zobaczymy w środku, ale tu widzimy maszynę Tandeta. 3 ławki. Ławki ok. I to nawet takie fajne. Odważniki. 30 kg maksymalnie. Mamy 2 bieżnie. Tutaj widzę za rogiem wystaje Functional Trainer. Jest Orbitrek, wiosła, 2 rowery. Rowery to są podobne do Life Fitness, ale chyba inne. Siłownia jeszcze zamknięta, ale jak na obiekcie, gdzie kupujecie kondo, pytanie jeszcze ile czynsz kosztuje oczywiście. To nie jest źle. No tutaj jest tak naprawdę 5 minut spacerkiem, nie samochodem, do lotniska. Nie brałem tego nigdy pod uwagę, no bo tak blisko lotniska to nie ma sensu. Ale cena do, tak jak teraz chcesz wynajmować, no to basen, siłownia, gdyby była otwarta, to 130 zł za dobę to nie jest drogo, według mnie. Basen taki do pływania, ale płytki, skakać raczej nie można. Jest część dla dzieci i jest część, ta część jest dla dzieci i tamta jest część dla dorosłych. Mój syn jest niereformowalny, nie wiem czy taki wiek 3,5 roku, czy co. Kurwa. On nie jest wodoodporny. No słuchajcie, zamoczyłem mikrofon, więc nie wiem jak to będzie dalej. Witajcie już w naszym ostatnim dniu. Słuchajcie, przed chwilą zamoczyłem DJI Mix 2 i chyba jest niezdatny do użytku. Sorry, że wczoraj nie nagrałem podsumowania, ale mieliśmy małą imprezę zakończeniową u nas tutaj. Jesteśmy właśnie na tym obiekcie, który wynajmujemy niedaleko lotniska, Armani Grand Residence. Wiecie, ja to mogę postawić. Nie chciałbym jeszcze na koniec wyjazdu utopić DJI. Przepraszam za ten hałas, słyszycie w oddali hałas. Nasz wyjazd dobiega końca i należy się jakieś podsumowanie naszego wyjazdu. Słuchajcie, byliśmy tutaj 7 tygodni. Za parę godzin mamy lot z powrotem do Polski przez Doha. I co nam się udało i co było dobre i co złe w tym wyjeździe, prawda? Główny powód naszego wyjazdu, może zacznę od tego, to były wakacje i zdanie egzaminu na prawo jazdy Jerlin, co się udało, ale nie będzie mogła przepisać prawo jazdy, ponieważ nie dostała plastiku. Nie mają plastiku w tej chwili. Kurde, przerwę, mówię, aż skończą piłować. Twardo piłują cały czas. Już 5 minut. Przestali. Jak widzicie, tutaj ten budynek jest cały czas w remoncie i cały czas go remontują, wykończają. No nie spodziewałem się tego, wynajmując tutaj, ale za tą cenę nie ma tragedii. Tak jak mówiłem, przyjechaliśmy głównie, żeby odpocząć i Jelly mogła zrobić prawo jazdy, co się nam nie udało, bo nie wydają plastików już od stycznia tego roku w Dumaguete. Nie wiem dlaczego tak jest spowodowane, ale mam nadzieję, że następnym razem się to uda. I co, na pewno na plus jest to, że nikomu się nic nie stało, że wrócimy cali i zdrowi. Nikt nie był chory. Nikt się nie połamał, prawda? Nie miałem żadnego wypadku. Z tych wszystkich tak naprawdę najważniejszych rzeczy, no to udało nam się znaleźć działkę i podpisać kontrakt na budowę domu i małego resortu. I tak naprawdę też zamówić samochód, więc następnym razem jak przyjedziemy już na Filipiny, to liczę, że będziemy mieli i gdzie spać, to wiadomo, do wykończenia i w ogóle. I też nie będziemy musieli wynajmować samochodu i szwendać się po hotelach. No Filipiny nie są tanie, prawda? Tutaj trzeba przyznać, są kraje ładniejsze i tańsze na pewno, ale ten klimat ja tutaj lubię, prawda? Ludzie są bardzo mili. Dużym plusem jest to, że większość osób rozmawia po angielsku, co na przykład na taki Madagaskar, w którym byłem wiele razy, nikt nie rozmawia po angielsku, ani słowa. Bez francuskiego albo tłumacza jest bardzo ciężko nawet, no to tam, nie będę mówił o Madagaskarze, to może na jakiś inny blog. Byliśmy na City Hall, prawda, jednej z bardziej takich turystycznych miejsc, bardzo ładnie, fajnie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli chodzi o widoki, no to dużo tego nie przedstawiłem, no bo raczej z dziećmi to tak dużo też nie podróżowaliśmy. Tutaj objazdówka po City Hall, na Negros już w większości miejsc byliśmy. Następnym razem jak pojedziemy, będziemy już mieli własny samochód, to planuję pokazać Wam wszystkie miejsca na Negros ciekawe. Może pojedziemy promem na City Hall tak samo jak byliśmy. Siargao, no okej, nie urywa dupy, ale
Jeśli chcecie nauczyć się surfowania, prawda, i tylko odpoczywać, to i jedzenie można tanio znaleźć, no bo za 400 peso, czyli 30 zł, dwie osoby mogą się najeść i jedna godzina nurkowania tam kosztowała ile? 500 peso, czyli 40 zł. Więc nie jest to drogo jak na bardzo, bardzo turystyczne miejsce na Filipinach. Rozstajemy się z Filipianami na 2 miesiące, za 2 miesiące wracamy i mam nadzieję, że już nasz dom będzie chociaż jeden pokój gotowy, żebyśmy mogli tam zamieszkać w remoncie. No, słabo to widzę, ale firma obiecała, że przyspieszy pracę na maksymalnych obrotach, więc trzymajcie kciuki. I pewnie następny, już na pewno następny blog będzie z Polski. Dajcie mi w komentarzach, jakie byście chcieli blogi. Czy wolicie treningowe blogi, czy raczej takie daily life, co się u nas dzieje. To przynajmniej będę wiedział, na czym Wam bardziej zależy. Z mojej strony to chyba tyle. Dzięki za oglądanie. Jeszcze pewnie zaraz zobaczycie, jak coś się dzieje na lotnisku. Z tego co pamiętam, tutaj na Mactan International Airport musicie zapłacić kilkaset peso za obsługę. Tak samo jak na większości miejscach, tutaj na Cebu i na Negros, na przykład za prom płacicie raz, ale jeszcze 20 peso płacicie za port w jednym, stąd odpływacie i za kolejne 20 peso za port, gdzie przypływacie. Podejrzewam, że to jest opłata za tych pracowników, którzy pracują w porcie i pomagają sumować prom. No dobra, no nic, widzimy się na lotnisku. Trzymajcie kciuki, że zdjęcie karty pobytu wystarczy. Jak nie, no to będą dalej blogi z Filipin, bo będziemy musieli zostać, kupić nowy bilet i wysłać pocztą kartę pobytu. Jakoś nie widzę tego po prostu, nie widzę. Straszne to jest. Ale no nie ma się w głowie, to trzeba mieć w kieszeni albo w nogach, jak to się mówi. Ja to mam pecha, żeby ostatniego dnia utopić mikrofon DJI Mix 2. Zaczepiłem go sobie tutaj, pewnie zobaczycie na filmie i się utopił. Mam nadzieję, że wyschnie będzie działał, bo to jest słodka woda, nie słona, więc jak nic tam się nie przypaliło, to jestem dobrej myśli, no ale przez najbliższy tydzień go nie będę używał. Fajne są Filipiny, no lubię te Filipiny, naprawdę. Można tutaj tanio pomieszkać. No to jak wynajęcie chaty, no to tak jak widzicie też na innych blogerach, w granicach 10 tysięcy do 15 tysięcy peso. Jeśli chcecie z basenem, no to ktoś tam mówił, że w granicach 20 tysięcy można bez problemu wynająć miesięcznie, co jest, można powiedzieć, tanio. Do tego trzeba sobie doliczyć zawsze obsługę. Jedną osobę na przykład możecie zatrudnić za te 6 tysięcy, 7 tysięcy peso, żeby Wam sprzątała, robiła śniadanie. To też nie ma z tym problemu. To jak pytaliśmy się po hotelach, no to naprawdę 5400 zł miesięcznie dostają. W tym mają oczywiście wyżywienie i nocleg. I pracują wiele lat. Jestem w szoku. Gdzie minimalna stawka w teorii, tak jak w Manili, to jest 650 peso, tutaj w Cebu gdzieś 600, pod warunkiem, że jesteś zatrudniony legalnie oczywiście. Większość obcokrajowców nie ma pozwolenia na pracę i nie może pracować. Mogą założyć własną firmę, z tego co wiem, ale pracować sami nie mogą. I to jest bardzo ścigane tutaj. Jak ktoś cię podkabluje, no to współczuję, że tak powiem. Nie jestem specjalistą, odsyłam do Mariusza Grzyba, on tutaj siedzi długo, lub do innych blogerów. Oni wiedzą więcej, ja dopiero się uczę tutaj. Nie powiedziałem Wam wszystkiego. Przez ten wyjazd też dwie rzeczy się nie udały, czyli dostałbym 2 mandaty. Jeden mi policjant tam zarządzający ruchem wybaczył, a drugi chciał mi wystawić mandat, ale dałem mu na piwo. Ale nie mówcie nikomu. Nie, no po prostu zapłaciłem za mandat od razu, prawda? Wolałem nie dostawać biletu, chociaż... O, znowu zaczęli. Wczoraj rozmawiałem i ci podobno te osoby, które wystawiają mandaty, te trafik, co pilnują ruchu, te mandaty nigdzie do systemu nie idą. I jeździsz z 2 mandatami niezapłaconymi i tego podobno nigdzie nie widnieje, aż jestem w szoku. No ale tak to jest na Filipinach. Ostatnio coraz więcej sytuacji jest takich jak kiedyś w Tajlandii. Ty mówisz jedno, on robi drugie, ale mówi, że rozumie. Głupią sytuację z wczoraj, prawda? Mówię 15 litrów paliwa i mówię 15 liters, 15 i powtarzam 15, żeby mi nie dał 50, może nie rozumie. Mówiłem ze 3 razy 15, po czym on przy 19 mówię hey, what are you doing? Przy 19 litrach. You say, powiedziałeś 1500 peso, do 1500 peso, żebym tankował. Mówię, oh my god. No,
Filipino style, jak ja to mówię. No, zdarzają się sytuacje, mimo że próbujesz dokładnie, nie wiem z czego to wynika, z braku języka angielskiego, czy nie wiem, czy może pomyślałem sobie, może mają większą prowizję, jak za więcej zatankuje. Takie nic się nie stało, prawda? Ale takie śmieszne bym powiedział. Ostatnie słońce, ostatni basen. Mam nadzieję, że w Polsce ciepło. Mam wielką nadzieję, że przyjedziemy, już będzie chociaż z 15 stopni. Sprawdzałem przez internet dzisiaj, to w moim domu jest 12 stopni. Włączyłem ogrzewanie, mam nadzieję, że 24 godziny się nagrzeje. Więc do zobaczenia na lotnisku. Dzięki za oglądanie.